Justa Justa, witam Was w nowym odcinku z cyklu Justa animuje. Dzisiaj mamy w pewnym sensie nasze tutaj twórcze święto, bo 1 lipca 20 lat temu wymyśliłam kilka komiksów, które dzisiaj na moim YouTubie możecie obejrzeć jako w formie nowej animacji. Jest to oczywiście mowa o serii Największy Skarb Świata. Dzisiaj opowiem Wam o kilku ciekawostkach związanych z tymi bohaterami, bo mamy te ich święto w pewnym sensie, ale także przybliżę Wam to, co ludzie nazywają audiodeskrypcją. Audiodeskrypcja to pewien sposób opowiadania filmowego. Ostatnio w odcinkach opowiadaliśmy troszeczkę o różnych rodzajach scenariusza filmowego, więc dzisiaj możemy bez problemu zabrać się za audiodeskrypcję. Jednak zanim o audiodeskrypcji, to na początek kilka ciekawostek na temat serii Największy Skarb Świata. Jedną z najbardziej znanych bohaterów z tej serii jest Rysica Urszula, która na początku była cała pomarańczowa. W nowej animacji wygląda troszeczkę inaczej. Dodałam jej kilka szczegółów, których nie miała wcześniej w komiksach i we wcześniejszych filmach. Co ciekawe, te uszy Rysicy Urszuli to na początku kojarzyły się mi bardziej z wiewiórką niż z Rysicą. No bo to miała być wiewiórka, tylko wyszła troszeczkę w moim odczuciu kocia, więc przerobiłam ją na Rysicę. W podobnym czasie, kiedy zaczynałam ze swoim hobby komiksowym, w którym rysowałam w tych komiksach swoje postacie, bo wcześniej rysowałam też komiksy, właściwie od tego się zaczęło w dużej mierze, ale nie ze swoimi bohaterami, więc tu mówię o swoich bohaterach. To w podobnym czasie właśnie jak zaczęłam swoją przygodę z komiksem po autorsku, tak powiedzmy, to zaczęłam interesować się trochę azjatycką animacją, ale nie dlatego, że oglądałam azjatyckie animacje i postanowiłam, będę tak samo rysować jak oni, bo mi się to podoba. Tylko mi właśnie zwrócono uwagę, że sposób mojego rysowania przypomina azjatyckie animacje. I w ten sposób Rysica Urszula z wiewiórki awansowała właśnie na Rysicę. Pojawiło się też kilka innych postaci, w tym samym czasie narysowałam. Była to Kinga, był to Bazyliszek i tu uwaga, też kolejna ciekawostka, nie jest to Bazyliszek na podstawie opisów z Harry'ego Pottera. Którzy myśleli, o, zrobię sobie swoją wersję Harry'ego Pottera, nic z tego. Właściwie to Największy Skarb Świata, gdyby nie to, że byłam zainteresowana wtedy na ten czas historią antyczną, to byłyby takie współczesne legendy warszawskie. I tu przy okazji, jeśli lubicie czytać książki, to Wam polecam klasyczne legendy warszawskie Artura Ottmana. Legenda, gdzie Bazyliszek wygląda jak ptak pomieszany z wężem i zabija wzrokiem, to znaczy ukatrupia, nie zamienia w kamień. W wersjach oczywiście łagodnych mamy, że zamienia w kamień. Jednak dla satyry, powiedzmy takiej dość ostrej, zostawiłam jednak, że on ma te cechy bazyliszków z legend warszawskich właśnie. Kolejną taką ciekawostką na temat Największego Skarbu Świata jest niewątpliwie to, że pojawia się tam bulldog Pan Szczek, który ma więzienny pasiak. Bulldog Pan Szczek, pierwowzorem jego postaci były moje obrazki powstałe jeszcze wcześniej, przed pojawieniem się oficjalnie naszego komiksu, gdzie rysowałam na podstawie lekcji komiksowych takiego pieska grającego na harfie. Doszłam do wniosku, że piesek mógłby mieć trochę inne ubranie i być bardziej charakterystyczny i w ten sposób po części narodził się Pan Szczek. Potem, skoro był Pan Szczek i był gangsterem, o tak to powiedzmy, no to przydałoby mu się trochę kompanii. Tutaj pojawiły się te postacie. W serii Największy Skarb wiecie, że występują czarownice. Ale to nie są te czarownice Baby Jagi z kurzajkami, brzydkie i tak dalej, tylko to są piękne czarownice, wiecznie młode, paniusie, takie w stylu jakby modelek z filmu Diabeł ubiera się u Prady. I tu taka ciekawostka, pierwszą z tych postaci byłaby szatynka Patrycja, ta czarownica ubrana na czerwono, w czerwonym kapelusiku, którą w latach 90. rysowałam jako modelkę. I link do po prostu obrazka postaci, która no możliwe, że jest pierwowzorem po prostu Patrycji, też Wam tutaj pokazuję. Jedną z najśmieszniejszych bohaterów serii Największy Skarb Świata jest Kundelek Azorek,
który pojawia się w opowiadaniach, kiedy to Rysica Urszula wraca do miasta i chce odszukać Kingę. Jest tam taki biały piesek, który chyba chciał być kotem. Znacie go dobrze, jeśli mieliście do czynienia z moimi opowiadaniami z uniwersum Największego Skarbu Świata. Ten piesek jest znów wzorowany najprawdopodobniej, bo kiedy go rysowałam, to sobie przypomniałam właśnie o tym piesku z tej ilustracji. To jest bohater inspirowany czytanką, którą tam kiedyś czytałam, jak byłam w 3. klasie szkoły podstawówki. Patrzcie, ja już zdążyłam sobie zażartować na moim profilu Facebook, że ten piesek na ilustracji ma kilka faz ruchu, jakby to coś sugerowało, nie? Że może kiedyś animacja będzie z nim. W ogóle te rysunki, które mi się tutaj zachowały, te najstarsze, o, i jeszcze mamy dwie papugi, ponieważ u mnie kiedyś mieszkały w domu dwie papugi, Gwizdek i Cytryna się nazywały. W zasadzie to potem się okazało, że obie były papugami, dziewczynkami i powinno być Ska i Cytryna. I one były z takiej rasy nimfa. Nimfy to są takie żółte papugi, które samiczki mają pomarańczowe policzka. I taką papugą jest jedna z moich bohaterek z filmu Największy Skarb Świata. I ona dla żartu ma policzka czerwone, jak pewien elektryczny gryzoń. No właśnie, jak pewien elektryczny gryzoń. To już był taki mój żart, czyli gdy pojawiały się te komiksy, to po prostu doszłam do wniosku, że zróbmy papudze Cleo kolory jak Pikachu, bo ona jest trochę poszczelona. Papuga Cleo ma niebieskie oczy, nie brązowe jak Pikachu, ale jeśli chodzi o te policzka, to dlatego ma czerwone, a nie pomarańczowe, jak powinna mieć papuga jej rasy. Kolejną ciekawostką związaną z serią Największy Skarb Świata jest to, że pierwsze moje komiksy powstawały w zeszytach. I tutaj pokażę Wam kilka właśnie fotografii z tych zeszytów, a następnie dopiero powstawały na blokach. Pierw powstawały wersje kolorowe, potem, żeby było śmieszniej, powstawały wersje czarno-białe, a potem, jak już właściwie cała historia w 2006 roku, w zasadzie mieliśmy już w wersji komiksowej całą historię. Powstawały właśnie z inspiracji komiksem japońskim, powstawały jako czarno-białe. A potem, żeby było śmieszniej, znów powstała ich wersja kolorowa, tym razem narysowana szkica odręcznie i pokolorowana na komputerze. To były właśnie takie jakby remake tych pierwszych komiksów z serii. W trakcie rysowania komiksu bylibyśmy w połowie historii, pojawił się w Polsce, przynajmniej dla mnie pojawił się Harry Potter. I to też jest taka ciekawostka, że w pewnym momencie Kinga mogła równie dobrze przejść na stronę kosmicznych czarownic. Ale tak się dokładnie nie dzieje i mało tego, akcja zostaje przeniesiona w kosmos, żeby już w ogóle niektórym nie kojarzyło się z Harrym Potterem. No bo że Kinga ma okulary na nosie, tak jak ja, no magia, okularnica, to pewnie inspiracja Harrym Potterem, nic z tego. Właściwie wątek czarownic w serii Największy Skarb Świata pojawił się tylko po to, na początku, żeby połączyć bohaterów zwierzęcych, mam na myśli gang Pana Szczeka, który kradł antyczne skarby, z wątkiem Rysicy Urszuli i Kingi. I dzięki temu paradoksalnie powstała taka bardzo dziwna, komiczna, wręcz miejscami parodiująca różne inne fabuły historii. Mało tego, Feniks, który w serii jest pokazany jako wielki, ogromny, rudy, wredny ptak, w pierwowzorze miał kolory odpowiadające ptakowi z opisów Herodota. Ale kiedy właśnie w serii Harry Potter zaczął pojawiać się Feniks, druga część, tak, film Harry Potter, i autorka tej powieści zamieściła w swojej książce opis Herodota, doszłam do wniosku, że mój Feniks robi się okropnie podobny właśnie do Pouxa z Harry'ego Pottera. I w ten sposób Feniks stał się całkowicie rudy, jak Rysica Urszula. Ale doszłam do wniosku, że w odświeżonej wersji tej historii wracam do starego wizerunku Feniksa i dzięki temu nasz Feniks w animacji ma różne kolory. Znowu ma pomarańczową głowę, biały brzuch, czerwone skrzydła z dymi zakończeniami i kolorowy ogon. Tak jak wyglądał w komiksach tych starszych. W tych komiksach, które jeszcze były wcześniejsze od tych moich zeszytów. Ten komiks, który widzieliście na slajdzie, to w rzeczywistości moje zapiski z liceum, a komiks z gimnazjum to tak naprawdę została mi tylko na papierze ta wersja z 2002 roku tutaj.
I to też kilka kartek. Jeszcze wcześniej był zeszyt, który właśnie przedstawiał wizerunki tych postaci właśnie w tej wersji, jak mówiłam. I jeszcze kolejna ciekawostka na temat bogini Bastet. Bogini Bastet w animacji, podobnie jak Feniks, ma kolory, które są wzorowane znów na tych pierwszych rysunkach, czyli jest czarna w zasadzie, ma kolor ciemny futerka. Natomiast w wersji komiksowych nowszych miała brązowe futerko. Ale potem doszłam do wniosku, że przerobię Bastet znowu tak jakby na stare komiksy, bo skoro jestem w tym punkcie, to tak, w końcu mamy taki jubileuszowy film, więc Bastet wraca tak samo do wersji pierwszej. I w starej wersji w ogóle było tak, że czarownice padają przypadkiem na Kingę, na dom, w którym Kinga mieszkała. Więc dopiero potem pojawiał się Feniks, który opowiadał, że według niego to jest tą bohaterką i tak dalej. Jednak ja doszłam do wniosku, że napiszę tę historię właśnie potem już w tych zeszytach, które oglądaliście, zupełnie troszeczkę inaczej ją zacznę. Bo chciałam te wszystkie wątki właśnie bardziej połączyć ze sobą. Historii wyszło dzięki temu na dobre, no to musicie przekonać się sami. Może kiedyś, może w następnym odcinku z cyklu Justa Animuję, jak będę omawiała kolejne terminy literackie, to powiem Wam pokrótce, jak przedstawiał się w wersji alternatywnej Największy Skarb Świata. Chociaż w dużej mierze animacja to już troszeczkę inny punkt widzenia, bo akcentujemy bardziej postać Kingi niż to, jak to było w komiksach. W opowiadaniach, przepisałam potem te komiksy na opowiadania, to w opowiadaniach właśnie jest bardziej podany punkt widzenia Kingi. I tutaj też się tego trzymam. To niektórzy mówią, że pierwowzorem do postaci Kingi byłam ja. I jest w tym troszeczkę prawdy. Kinga jest ruda, żeby właśnie, bo ja byłam szatynką, żeby aż tak bardzo mnie nie przypominała. I Kinga, co ciekawe, tak jak też wspominałam we wstępie do audiodeskrypcji, do filmu Największy Skarb Świata, nie ma piegów. To taki trop, że to mogłabym być ja. I Kinga w przeciwieństwie do mnie jest jedynaczką. Może ja, nie wiedząc, jak to jest być jedynakiem, to po prostu próbowałam sobie to wymyśleć. Teraz przejdziemy do gwoździa naszego programu, czyli do sztuki audiodeskrypcji. Audiodeskrypcja dla osób, które jeszcze może tego nie wiedzą, jest to sposób opowiadania filmu w miejscach, gdzie nie ma dialogów. Audiodeskrypcja to tak naprawdę niestandardowy dodatkowy lektor, który wyjaśnia osobom, które niestety nie mogą zobaczyć na ekranie akcji filmu, co się dzieje wtedy, kiedy bohaterowie się do siebie nie odzywają. Innymi słowy, audiodeskrypcja może wyjaśniać, czy bohater znajduje się w konkretnym miejscu, co robi, z kim się spotyka, jak mniej więcej zachowuje się kamera w danym ujęciu. A największą trudnością w tym wszystkim jest to, że te chwile milczenia bohaterów w filmie są bardzo małe i trzeba się z tym wszystkim zmieścić. Ten film, który tutaj oglądacie, również dostępny jest na moim profilu YouTube w wersji z audiodeskrypcji. I największą trudnością, z którą ja się musiałam zmierzyć, było właśnie jakoś zmieszczenie się w tych odcinkach filmu, kiedy właśnie dzieje się coś istotnego, a bohaterowie nie wypowiadają ani jednego słowa. I kiedy bohaterowie mówią do siebie, czasami tak blisko miałam ustawione dialogi bohaterów, no bo jeden po drugim mówił, że nie miałam czasu za bardzo poinformować widza, kto jest kim w przypadku audiodeskrypcji. Łatwiej było mi podejść do scen tej animacji, kiedy pojawiała się retrospekcja z komiksem, bo w jednej scenie faktycznie nic się nie dzieje, jest tylko muzyka i pokazane wspomnienia Adama jako właśnie komiks i to było prościej, ale też się złapałam na tym, że kiedy napisałam skrypt nawet do tej sceny, musiałam go po nałożeniu na ścieżkę dźwiękową skracać. Audiodeskrypcję najprościej robi się tak, że mamy film, oglądamy go, zatrzymujemy go w miejscach, gdzie w naszej opinii nie ma dialogów i takich, powiedzmy, rzeczy, które by przeszkadzały i wpisujemy w tym miejscu informację, którą potem dodatkowy lektor będzie opowiadał.
Jedną z form uniknięcia takiej sytuacji byłoby coś takiego dla filmu animowanego, że jeden z bohaterów mógłby być naturalnym audiodeskryptorem. I tutaj po części w pewnych scenach tak się dzieje, bo Rysica Urszula wspomina po prostu coś, co się dzieje. I tutaj w tym przypadku miałam trochę spokoju, ale w przypadku filmów animowanych jest ten problem, że my odwołujemy się do wydarzeń, które są bardzo często, szkoda, że nierealne, prawda, w naszym życiu. I żeby jakoś rozgryźć tego orzecha, to w tym filmie postanowiłam, że lektor, czyli ja, ten dodatkowy lektor, będzie po prostu informował widza o tym w formie czasowników, co dane osoby robią. Musimy przymknąć oko i uznać, że te wydarzenia w filmie dzieją się na serio. W tej sytuacji, kiedy oglądamy taki film animowany, musimy przymknąć oko na pewne rzeczy i uznać, że na serio. Czarownice mogą wylatywać z kosmosu, machać różdżkami, że główna bohaterka może mieć pewien medalik, który coś tam się dzieje, po prostu kiedy go używa w ten sposób. Jednak jest to ogromne wyzwanie, ponieważ w filmach rysunkowych oprócz postaci takich powiedzmy realnych, jak na przykład jamnik i krótkowłosy jamnik, no to wiemy jak wygląda mniej więcej krótkowłosy jamnik. Wiemy jak wygląda mniej więcej kod rysica. Papuga tak samo, wiemy jak wygląda, jak powiem, że duży orzeł, no to możemy tego szponiastego orła tak naprawdę powiększyć. Ale co z takimi postaciami stricte mitologicznymi, jak na przykład bazyliszek? Mój bazyliszek jest troszeczkę wzorowany wyglądem na legendach warszawskich i tam mam opowiadanie, że jeśli użytkownik audiodeskrypcji po prostu zna literacki pierwowzór, możemy w ten sposób nawet powiedzieć, to jeszcze jest w miarę okej. Ale co jeśli na przykład mam takie kolejne filmy, gdzie mamy opisane postacie z mitologii słowiańskiej, z naszej tutaj rodzimej mitologii, gdzie mamy takie stwory jak żmij, zmora, to w ogóle jeśli planuję na przyszłość zrobić audiodeskrypcję do serialu Całkiem nowa baśń, to dopiero będzie jazda bez trzymanki. Co ja w takiej sytuacji mogę zrobić, kiedy pojawiają się bohaterowie, których nie możemy porównać z tym, co znamy na co dzień, lub rzeczy, które nie możemy porównać z tym, co znamy na co dzień. Jedną z form wyjścia z tej sytuacji byłoby dodawanie dodatkowych opisów do filmu w formie wstępu. Ja też o taki opis mniej więcej się postarałam, ale w tym opisie nie wymieniłam wszystkich postaci, bo gdyby tak było, to nagle musiałabym zrobić wstęp do audiodeskrypcji o wiele dłuższy niż sam film. Filmy animowane są ogromnym wyzwaniem dla audiodeskrypcji i domyślam się, dlaczego po prostu nie jest to bardzo spotykana technika. Mało tego, nasze animacje, zwłaszcza te klasyczne, są nieme, to one to w ogóle mogłyby mieć cały czas gadającego lektora, który wyjaśnia każdy krok postaci. Tam stosuje się w ogóle techniki opowiadania jak w klasycznym kinie niemym. Mam tu na myśli stare animacje o Bełku i Lolku, które są fantastyczne, ale na przykład dla mnie były trudniejsze do śledzenia niż kukiełkowe postacie, a z drugiej strony kukiełkowe postacie były dla mnie mniej rozpoznawalne. Jest to dość zabawna sytuacja, bo ja, jak wspominałam w ogóle aktorom głosowym, którzy po prostu udzielają się w moich filmach rysunkowych, ja jestem osobą, która w pewnym sensie stoi na przepaści. Jeśli pokażecie mi film animowany, rysowany klasycznie, dobrej jakości, to ja Wam powiem o każdym detalu. Ale wystarczy, że pokażecie mi ten sam film, przedstawiony jako w formie na przykład czarno-białych fotografii dość niskiej jakości, które będą na przykład stylistycznie nawiązywały do XIX-wiecznej fotografii, to ja się będę Was pytać, kto jest kim już. I dzięki temu paradoksalnie ja tworzę audiodeskrypcję do swojego filmu na podstawie scenariusza, który wymyśliłam, a sama gdzieś jestem też po części użytkownikiem audiodeskrypcji. Jest to dość dziwne i zabawne, a może nawet trochę straszne,
ale prawdziwe. W ogóle w kolejnych moich filmach z cyklu Justa animuje, gdzie już się dzisiaj już strasznie rozgadałam, to opowiem Wam kilka ciekawych jeszcze faktów związanych z moimi postaciami, bo lipiec, tak jak też wspominałam na Facebooku, to jest miesiąc moich bohaterów. W związku z właśnie fabułą Największy Skarb Świata i będę wspominać o swoich początkach, a także o tym od kuchni. Bardzo dużo będzie filmów od kuchni, jak się robi filmy animowane, z uwzględnieniem tego, jak ja to postrzegam. I kto wie, może na najbliższych filmach z cyklu Justa animuje pokażę Wam zupełnie nowy sposób na tworzenie filmów animowanych, bo go testuję. Bo film Największy Skarb Świata, ten, który właśnie został przeze mnie zrobiony, jest całkowicie odręczny. Potem też nakręcę film, a kolejne filmy? Jest pewne studio filmów animowanych japońskie, na podstawie którego uczyłam się robić animacje. To też będę o tym wspominać. To na razie tyle ode mnie i już macie film i zapowiedź do kolejnych odcinków przy okazji. Dzięki za uwagę, pa, Justa.